No, chwila przerwy. Trzeba zobaczyć, kurna, jak idzie, czy nic się nie zacięło. Nowy, ale stary, stary, ale nowy, nie? Czyli tak naprawdę już sprawdzamy. Cześć w ogóle, Cześć, witam cześć. Cię, nie? Mamy tu kolegę, przedstawiciela Unii. Dobry, porządny, sprawdzony kombajn do zbioru ziemniaka i nie tylko zresztą, No nie? tak, Bo dokładnie. tam, To nie tylko ziemniak, No. ale także cebula, marchew. Oczywiście ale w powiedz mi, zależności dużo roboty przezbrojenie kosztuje? Nie, to przezbrojenie No. to tak naprawdę i nie kosztuje dużo roboty, No. i nie kosztuje w ogóle dużo. A, w zakupie Także- ta przystawka. Ja. Tak, tak. No. Czyli jeżeli chodzi o przystawki, to mamy do dyspozycji ten, co tutaj jest prezentowany, czyli typowo pod ziemniaka. Czyli taki Mamy- to jest wyposażenie standardowe tak zwane, nie? to dostajesz w takim czymś oczywiście- kombajn wychodzi. Ja. Dokładnie, dostajesz Bo to to jest oczywiście w model standardzie. Bolko, ja? To jest Bolko, Bolko. Dobra, czyli tu mamy adaptację tą standardową do ziemniaka. oczywiście. Co my jeszcze możemy zbierać, wybierać, kopać? No ogólnie możemy zaadaptować No. tutaj, to zdejmujemy i adaptujemy tutaj tak zwaną rolkę do cebuli, czyli Okej. możemy zbierać cebulę, a także jest rolka do marchwi. A, Także okej. też możemy marchew Okej, zbierać tym kombajnem. Okej. Zbiorniczek widzę, bo są różne wersje. Albo ze zbiornikiem, albo z podestem, Podestem, tak dobrze mówię? czyli Ja. tak, ze zbiornikiem to jest Bolko, No. a Czyli tak bez jak ten. zbiornika, tak, to jak ten No. tutaj widzimy, a bez zbiornika, czyli z podestem to jest Bolko S. A, okej, takie ma taką syłę. Powiedz mi, zbiornik jakiej wielkości to jest? Zbiornik tutaj jest tona 600. To na 600 czy... A będzie tyle? Nie, chyba pokaż. Tona. Wejdzie. Co ty gadasz? A nie 1250 Nie, coś? 1600 Ja? wejdzie. Weździe? Wczoraj próbowaliśmy A i to weszło. pełen szacun. A wysokość, bo to się podnosi, rozumiem, Tak, nie? tam jest około 3 metrów wysokość. Prawie po 3 metry. To już na taką przyczepę solidną nasypiemy. Wejdzie. Może nie na łódkę, nie? No na łódkę może nie, no wiadomo, nie? Tak, Bo tak, łódka tak. To wyższa jest mały także. kombajn dla mniejszych gospodarstw, więc Dokładnie. na takie przyczepy, że tak powiem, standardowe sobie zasypiemy. Ty powiedz mi jedną rzecz, jakieś sterowanie dyszla, my tu coś możemy Tak, mieć? Jak ogólnie tutaj jest sterowanie dyszla, to jest hydrauliczne, czyli rozkłada się i składa do Okej. praca transport. Okej, Do tego jeszcze jest dodatkowe sterowanie kombajnem. okej. Bo tu jest ta wersja taka bardziej wypaśna. Tak, tu jest na... rozbudowana z rozdzielaczem elektromagnetycznym i tutaj możemy sterować poprzez kontroler. Ten kontroler oczywiście montujemy Jest sobie w kabinie ciągnika. Ty, ciągnika, poczekaj, no. Ty, Możesz podać, no pokażemy, jest. jak I to wygląda. Ty, to ładny patefon ci powiem. Tak, dokładnie. Także tutaj wszystko za pomocą tego kontrolera możesz sobie sterować, Wszystkie włączyć te lub wyłączyć. Piktogramy nam wszystko Dokładnie. pokazują, co jak, Dokładnie. nie? Tu jakieś taśmy, nie taśmy, tu pewnie Tak. zbiornik w górę, w dół, nie? Tak. Jasne. To ci powiem, że to intuicyjne, proste, Bardzo Ale- proste, bardzo intuicyjne. ale przede wszystkim fajna sprawa, jak to jest na tym sterowaniu elektromagnetycznym, bo już nie mamy, wiesz, tych Wajch, tych tak, wajch, dokładnie. No i także trzeba się odwracać, Aha. trzeba, no wiadomo, pilnować. Tak, tak. A tu jednak jedziemy po prostu To sobie jest super. prosto, mamy z boku Łukasz, intuicyjny Łukasz, kontroler. ja ci powiem tak, idźmy dalej, czyli tu te elektrozawory, tu sterowanie przez ten patefon, tu z funkcji, że tak powiem, transportowej Tak, rozkładamy mechaniczne, zbiory. dokładnie. To mechaniczne. Co my tu dalej mamy? Tak pokrótce, Co my- żeby nie zanudzać, a konkrety. Dokładnie, konkrety. No to czyli tak, pierwsza taśma to jest No. taśmą najdłuższą tutaj, Aha. czyli cała ziemia podbierana wraz z materiałem typu ziemniaki lub marchew przechodzą do I góry. ta taśma ogumiona to standard? Tak, ona jest standard, ona Co ty wyposażona jest w tak zwany wstrząsacz, czyli Okej. tutaj regulacja mechaniczna, tutaj regulujemy sobie jak mocno mają być odsiewane te ziemniaczki, Aha, także bardzo proste i okej. nie robi problemu. Leć, czyli więcej zbrylone to Ziemniaki- dajemy mocniej, nie? Dokładnie, wytrzęsie to wszystko, następnie ziemniaki przechodzą na tutaj górkę, tu jest separator łęcin, bardzo prosty, wszystkie łęty, które się pojawią No, jeszcze, no. zostają oddzielone i ziemniaczki Dawaj już dalej go, przepięknie obejdźmy go dookoła. trafiają tutaj na obieg, tak zwany tutaj. A bo ten dolny, jak to się nazywa, ten tutaj? To jest No taśmocin to jest poprzeczny taki, tak, nie? poprzeczny i to jest V tak zwany, Aha. czyli on ma takie wypustki. Okej. A powiedz mi bo to chyba To jest jest opcjonalne, zgarniacz nie? obiegowy, tak. Palcowy, tak palcowy, przepraszam. No. No, obiegowo-palcowy tak No, zwany. no. On jest za wyposażenie, to jest dodatkowe. No. No i tutaj to oczywiście możemy sobie regulować wysokość jego. Bo ci wtrącę, bo normalnie w standardzie to mamy taki tam Tak, listwowy, czy jak listwowy, dokładnie. taki prostszy, że tak. Bardzo prostszy, dwie Chociaż- listwy, Chociaż też, który że tak, daje sobie radę oczywiście. ale co by nie mówić, te rzeczy opcjonalne Tak. robią lepszą robotę. No robią lepszą, no tu Aha. jest bardziej to też zautomatyzowane, także Aha. tutaj ustawiamy sobie góra, dół,
Przejdźmy tutaj szybko Chodźmy, tak, dokładnie. dalej. Tu możemy zobaczyć, jak to wygląda jeszcze Pokaż spod tu. gumy. Dobra. O, i tutaj jest tak zwane ziemniaczki sobie tutaj idą razem wraz z kamieniami. Tu robimy wysokość, czyli frakcyjność ziemniaka, którego chcemy zbierać, którego nie chcemy zbierać. Bo możemy tą drobniznę po prostu od razu, żeby nam tutaj uciekało. Dokładnie. A, okej, dobry pomysł, dobra. Czyli Ci powiem, bardzo prosty kombajn. Poprawione te rozwiązania konstrukcyjne, które tutaj były zastosowane już przed wieloma laty. Podeścik, ile? 2 osoby tu? 2 osoby. 2, a nawet 3 się zmieszczą. Czyli w zależności ile mamy zanieczyszczeń, jakie warunki oczywiście. no przede wszystkim ile kamieni. No, O, Ci powiem, Kazik to tu zaserwował nam robotę. Kazik to nam zaserwował, jak widać, jesteśmy cały czas w pracy. Kazik nam taką robotę zaserwował, że my więcej kamienia niż ziemniaka chyba zbieramy. Ale co jest też ważne, powiedzmy, bo tu mówimy o rzeczach technicznych, ale jak spojrzymy na to pod kątem zakupowym, pamiętajmy, że mamy bardzo okazjonalne, preferencyjne finansowanie od 0% na maszynę Unii, a w dobie dzisiejszych ciężkich naprawdę czasów, bo to jest te ceny na te płody niskie się zrobiły, natomiast koszty wysokie, więc tak naprawdę takie coś, taka można powiedzieć subwencja ze strony fabryki co do sfinansowania, to jest coś fajnego, coś fantastycznego, dzięki któremu taką maszynę można pozyskać. Nawet, że tak powiem, w tak trudnych czasach jak obecne. No, oczywiście, jak najbardziej. Także finansowanie posiadamy, jest to możliwe. Gwarancja jest jakaś na to. Oczywiście, gwarancja jest tak samo rok czasu. To jest dobre. Nie tyle co na Arbosa, bo nie wiem, czy słyszałeś. No słyszałem, to w ogóle Arbos fenomen. Jest hit, nie? Jest hit. Powiem Ci tak, co my tu jeszcze? Ja tu zasiądę sobie, bo tu rozumiem, że dla jednego jest możliwość sobie, czyli tutaj jeden ma trochę wygodniej, drugi mniej, nie? No drugi ma mniej oczywiście. Ale to co, ciągną zapałkę, które miejsce tu zajmuje? Najczęściej to się zamieniają. Najpierw jeden siedzi, a później drugi. Także co, tak jak usiadłeś właśnie, no i tutaj polega Twoja rola na tym, żeby te ziemniaczki sobie powybierać lub te ziemniaki, które są już tam nadgnite lub zepsute. Napsute, albo kamyczki przede wszystkim, nie? Przede wszystkim kamienie. Wrzucasz je tutaj oczywiście na tą taśmę z boku tak. i one sobie idą bezpośrednio. Transportują się do tego zbiornika. Dokładnie, transportują się tutaj do zbiornika. Osobny zbiornik na takie odpady można powiedzieć, czyli na kamienie. Na kamienie, no i na jakiekolwiek pozostałości tam, czyli zgnite ziemniaki. Ale Ci powiem, że u Kazika to jak tu patrzyłem na jazdę, to się co chwilę staje. Bo co chwilę jest tutaj pełno, nie? Znaczy nawet my nie stajemy, bo my jak Formuła 1 w biegu jedziemy. Wszystko w biegu czyli pit stop. Ty, a powiedz mi, a ten taśmociąg tu górny, to jest norma, że on jest tu ogumiony co któryś? Tak. Żeby łatwiej było zabierać, ja? I on powoduje to, że te ziemniaczki po prostu się nie cofają tak mocno do tyłu. Łukasz, kurna. Zaskoczyłeś mnie wieloma rozwiązaniami, a w zasadzie wieloma poprawkami, jakie przez lata tu powstały w kombajnie do ziemniaków Bolko, producent Unia Group, nie? Bezmiennie, że tak powiem. Oczywiście. Unia Group, barwy czerwone, jabłuszko, że tak powiem. Jabłko, tak. Musi być, nie? Musi, bez jabłka nie ma. Nie ujedziesz. Dobra, słuchaj, bo robota czeka. Warunki pogodowe mocno zmienne, zatem ja uciekam do ciągnika, zamieniamy się, słuchaj. Zamieniamy się, ja wchodzę na kombajn, trzymaj wołam się, Kazika. Ja lecę do ciągnika, a ty, Kazik, kurna, przecież jemu się tam podoba, że tak powiem, kierowanie tym ciągnikiem. Ty chyba 60 już przemajstrował. Ty no, Kazik. Idzie ta robota, czy nie? No idzie. Powiem, Plon zaskakuje. Zaskakuje. Może nie ziemniaki, ale kamienia. Tu już nie ma się co płakać, tylko się śmiać. Nie, to jest trochę taki śmiech przez łzy. Śmiech przez łzy, bo... ale już tak mówiąc, macie hardkorowo tutaj. Hardkorowo, no. Ja Ci powiem, u nas na Wielkopolsce, jesteś w stanie kamienia poszukać na polu. U Was odwrotnie trzeba Tu szukać. by fajnie drogi robił z tych kamieni, nie? A to masz rację, nie? No. Jakiś przesiewacz czy zbieracz do kamieni specjalny. Jest elegancko. A propos, by the way, daje radę ta Unia przy daje radę. Warunkach? Tylko zamiast 2 osób czy jednej muszą być 3 osoby. Wtedy jest optymalnie. Jak chce się faktycznie odseparować. Odseparować, ale przede wszystkim, żeby jeszcze jakoś to tempo szło tej pracy, to muszą być 3 osoby, ale przede wszystkim możemy w tych warunkach wypróbować właśnie ten kombajn, czy on daje sobie radę w tak mocno zakamienionych polach, czy w ogóle się spisze, nie?
Pokazać jego możliwości. Rozmawiałem z Łukaszem, mówi, że też gwarancję dają, nie? No, Na ten kombajn, nie? ta jaka? No mówi, że rok, nie? Rok, nie? No zawsze to, Oni, słuchaj, oni mówią, że tu nie ma się co psuć i więcej nie trzeba dawać, nie? jakby nie było się co psuć, to... To może by dali, może No. pomyślą, nie? No, Ale zobaczymy. powiem ci tak. Ale jak się nie będzie psuć, to bez gwarancji obleci. Oblecimy, nie? No A zresztą pewnie. to prosta maszyna. Tak. Ale ty, na ten ciągnik ta gwarancja. Ja ci widzę, że tam oczko puszczasz do tego sprzętu, nie? Nie, już nie mów, że nie. Widzę, kurde. No się oczy śmieją. Ty, 60 porzucona prawie. Ja ci powiem, ja mam niektóre pola daleko odsunięte od siebie. 60 jedzie tak 25-28. Tym sobie lecę optymalnie tak 35 na godzinę lekkim gazem, Ja nie? tyle śmiga? No to maksymalnie jechałem 39. No to, Czyli pod 4 dyszki. no po 4 dyszki podlatuje, także już Ale jest ty, ta prędkość. Ale no. już go nie zachwalając, ale na pusto czy z czymś? Z tyłu z pługiem. Ja, no. ale nie w polu tyle na Nie, godzinę, no nie? gdzie? Tak nie. Nie. Ale przypomnij, 7 lat gwarancji, to jest, powiem tak, torpeda i to można powiedzieć w głowę jakby zapada, coś takiego mocno. No, daje dużo do myślenia. Daje dużo do myślenia, Tak. no bo tak jak gadaliśmy, jest mocna odwaga i producenta, i dystrybutora, że taką długą gwarancję chce po prostu na sprzęt dać, czyli co, no rzekomo powinien być tego pewien. Pewien, nie? tak. Pewien. Tak jak gadaliśmy, 3 razy na tak. Tak. Czyli tak, dobre finansowanie od dystrybutora, to raz. Tak. Jarocina gadał, kurna, o tym, o O dofinansowaniu dofinansowaniu, europejskim tak, na tak. rozwój małych gospodarstw. Tak. Nie? To jest no, cholernie duży No atut. to jest duży atut, ale przede Tak. wszystkim pieniądze, które można takie je mieć. Dokładnie, nie? No. No i co? No i ta gwarancja, kurna, tyluletnia, no powiem tak, robi to wszystko robotę, Robi robotę, robi wrażenie i bardzo kusi. jasne. Powiem tak, my tu gadu, Ale tu trzeba się brać do roboty a i tu to trzeba ostro. się brać do roboty, bo tu się chmury zbierają, może i będzie padać. No lepiej, żeby nie padało. Znaczy właśnie nie, bo Także- to zaś robota nie idzie, klei się to wszystko w redlinach, nie? Ziemniaczki trzeba na No, stosunkowo te są sucho. najgorszy gatunek, jest, bo jest taki najbardziej brzydki, najbardziej Aha. parchaty, ale ostatni rok jest u mnie, pierwszy i ostatni rok, także schodzę z tych gatunków niektórych, zostają tylko te, które schodzą, są pyszne i przede wszystkim są wydajne. Kazik, weź no tam pokaż, kurna, jaki plon jest. 3, 2, 1, dźwignia ruszyła. Jasny gwint. Dobra, opróżniony zbiornik na nieczystości Jedziemy. na kamie, lecimy.